Obszar rozciągający się wokół bieguna północnego nazywamy Arktyką. Nazwa pochodzi od greckiego słowa arktos, czyli niedźwiedź, i związana jest z gwiazdozbiorem Wielkiej Niedźwiedzicy wznoszącej się ponad tym obszarem. Klimatyczną granicą Arktyki jest izoterma plus 10 stopni Celsjusza, wyznaczająca średnią temperaturę lipca, najcieplejszego miesiąca roku na półkuli północnej. Tak określona powierzchnia Arktyki liczy około 26 milionów km² i obejmuje zarówno stale pokryte lodem wody Morza Arktycznego, jak i położone na nim wyspy, między innymi Grenlandię, archipelag Svalbard i Nową Ziemię, a także wybrzeża Ameryki Północnej, Azji i Europy. Granicą astronomiczną jest linia występowania dnia i nocy polarnej, czyli północne koło podbiegunowe, zwane również kołem polarnym. Obszary leżące w jego wnętrzu nazywamy północną strefą polarną. Zjawiska przyrodnicze, zwłaszcza klimatyczne, zachodzące w tej strefie wywierają przemożny wpływ na kształtowanie i rozwój powierzchni Ziemi. Pierwsze wyprawy odkrywcze ruszyły w te rejony w końcu XVI wieku, a szeroko zakrojone badania naukowe Arktyki rozpoczęły się w początkowych latach XIX wieku. Pierwsza samodzielna polska wyprawa do Arktyki wyruszyła w 1932 roku na wyspę Niedźwiedzią w archipelagu Svalbard, a w 2 lata później na Spitsbergen. Od tych wypraw rozpoczęła się stała obecność Polaków w tym rejonie, trwająca do dnia dzisiejszego. Spitsbergen jest największą wyspą archipelagu Svalbard. Stanowi ona swoiste naturalne laboratorium badawcze, w którym można obserwować środowisko przyrodnicze w jego nieskażonej postaci. Wszystkie ekspedycje naukowe zaczynają się w Longyearbyen, największym osiedlu Spitsbergenu i stolicy całego archipelagu Svalbard. Tutaj też znajduje się lotnisko łączące wyspę ze światem. Z samolotu przesiadamy się na pokład statku Horyzont 2 Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, który właśnie płynie z zaopatrzeniem do polskiej bazy polarnej w Horsundzie. Mamy okazję uczestniczyć w tym rejsie. Oprócz Horsundu odwiedzimy także inne polskie uniwersyteckie bazy polarne pracujące w różnych miejscach Spitsbergenu. Zaraz po zaokrętowaniu nasz statek z uwagi na brak miejsca przy nabrzeżu zakotwiczył na środku fiordu Advent, nad którym leży Longyearbyen. Do brzegu dopływamy pontonami. W 1920 roku w Paryżu podpisano traktat szpicbergeński, który uznał suwerenność Norwegii nad tym terytorium. Jednak wszyscy sygnatariusze traktatu, w tym Polska, która podpisała go w 1931 roku, otrzymały równe prawa co do działalności gospodarczej i naukowej na tym terytorium. Korzystają z tego nie tylko nasi naukowcy, ale i co bardziej przedsiębiorcy rodacy, prowadzący tutaj swoje małe biznesy. Longyearbyen zamieszkuje około 1700 stałych mieszkańców. Jego nazwa pochodzi od nazwiska amerykańskiego przedsiębiorcy Johna Munro Longiera, który w 1906 roku założył tutaj osadę górniczą. Dzisiaj miasto jest ośrodkiem handlowym i kulturalnym, a miejsce przemysłu węglowego zajęła turystyka i nauka. Od 1993 roku działa tutaj uniwersytet prowadzący kursy z zakresu geofizyki, geologii, biologii, oceanologii i inżynierii stosowanej w badaniach nad Arktyką. Uczelnia jest w trakcie dużej rozbudowy. Studiują tutaj młodzi ludzie z całego świata, w tym kilka osób z naszego kraju. Właśnie jeden z polskich studentów oprowadza nas po uniwersytecie. No, to jest taka główna w tej chwili sala. W nowym budynku będą jeszcze 2 takie sale. Mają zorganizowane, wszystko jest wentylowane.
Kolorowe domy widoczne w mieście zostały przeniesione tutaj z Lillehammer po zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Miasto posiada swój szpital, szkołę, przedszkole, pracują liczne sklepy i urzędy. Ciekawostką jest obowiązkowe zdjęcie butów przed wejściem do nich. W krajobrazie dominują góry o płaskich wierzchołkach i widocznym horyzontalnym ułożeniu budujących je warstw osadowych. Stoki rozczłonkowane są licznymi żlebami ze stożkami usypiskowymi i napływowymi. Najwyższe szczyty sięgają 1000 metrów nad poziomem morza. Pozostałością po rozwoju przemysłu węglowego są widoczne na zboczach gór resztki infrastruktury kopalń, a także elementy kolejki linowej służącej do transportu węgla. Od połowy XX wieku wydobywany tutaj węgiel trafiał do Europy. Jeszcze w 2002 roku jego wydobycie sięgało 1 800 000 ton rocznie. Aktualnie czynna jest tylko jedna kopalnia w Foxdalen, na południowy zachód od miasta. Budynek dawnej tuczarni zajmuje dzisiaj Svalbard Muzeum z ekspozycją prezentującą środowisko przyrodnicze archipelagu oraz historię badań tej części Arktyki. Pierwszym celem naszej podróży jest polska stacja polarna w Horsundzie, położonym na południowym krańcu Spitsbergenu. Natrafiliśmy jednak na niespodziewaną przeszkodę w postaci rozległego pola lodowego, które statek z trudem pokonywał. Jest lipiec, środek lata polarnego. Pak lodowy niesiony z Morza Barentsa ku zachodowi zazwyczaj o tej porze roku dociera tylko do południowych wybrzeży Spitsbergenu i tutaj na granicy z ciepłym prądem norweskim, który płynie z południa i omywa zachodnie wybrzeża wyspy, rozprasza się i wytapia. Tego lata większa niż zwykle ilość lodu niesiona przez prąd norweski zalega wzdłuż zachodnich wybrzeży południowego Spitsbergenu. Ostatecznie rezygnujemy z mozolnego przebijania się przez barierę lodową i wpływamy do Belsundu. Ten wielki fiord, którego szerokość u wylotu do Morza Grenlandzkiego wynosi 20 km, składa się z 3 mniejszych. Długiego na ponad 50 km fiordu Van Mien, 30-kilometrowego Van Koilen i najmniejszego kilkukilometrowego Recherche, do którego uchodzi lodowiec o tej samej nazwie. Po południu pogoda się poprawia. W rejonie lodowca Recherche schodzimy na ląd. Spuszczenie pontonu na spokojne dzisiaj wody fiordu zajmuje załodze kilkanaście minut. Bezpieczne dotarcie do brzegu pontonem z uwagi na falę przybojową wymaga dużego doświadczenia i zachowania szczególnej ostrożności. Przepięknie wyglądające szkiery stanowią dodatkowe niebezpieczeństwo.
To nasze pierwsze zetknięcie się z arktyczną tundrą. Względy bezpieczeństwa wymagają, aby każda z grup zaopatrzona była w broń palną na wypadek spotkania z niedźwiedziem polarnym, którego na Spitsbergenie spotkać można wszędzie i o każdej porze roku. Populacja niedźwiedzi migrujących na obszarze od Svalbardu do Nowej Ziemi oceniana jest na 5000 osobników. Od 1973 roku są one pod całkowitą ochroną. Roślinność tundrowa jest uboga. Sezon wegetacyjny to zaledwie 4 miesiące trwania dnia polarnego, czyli od 20 kwietnia do 23 sierpnia. Słońce wznosi się wówczas ponad horyzont na maksymalną wysokość 36,5 stopnia, co powoduje, że temperatury powietrza są niskie. Średnia stycznia w środkowej części wyspy wynosi -16 stopni Celsjusza, a lipca około +6 stopni Celsjusza. Powierzchnia Ziemi ogrzewa się przy tym stosunkowo szybko. Gleba rozmarza wówczas do głębokości około 1,5 metra. W takich warunkach środowiskowych egzystuje tylko flora przystosowana do srogich arktycznych warunków. Szacuje się, że roślinność pokrywa około 10% powierzchni Spitsbergenu i wartość ta rośnie w miarę deglacjacji wyspy, która wyraźnie przyspieszyła w końcu XX wieku. Na co dzień spotyka się renifery. Ich liczne porzucane poroża łatwo odnaleźć na tym bezludnym terenie. Na wschodnim brzegu fiordu Recherche leży Calypso-Bien, osada górnicza z początków XX wieku. Działała tutaj londyńska spółka planująca eksploatację węgla i marmurów. Szybko zbudowano małe osiedle nazwane New London. Położono szyny kolejowe i rozpoczęto eksploatację. Niestety równie szybko ją zakończono, kiedy okazało się, że pokłady węgla nie są tak duże jak sądzono, a wielkie bloki marmuru rozsypują się na kawałki, pękając wzdłuż srebrzystych żyłek, które stanowiły o jego pięknie, a okazały się zamarzniętą w skale wodą. Po górnikach budynki służyły traperom. Zabudowania Calypso pozostają od lat w stanie niezmienionym, gdyż zgodnie z prawem wszelkie ślady działalności ludzkiej sprzed 1946 roku podlegają na Spitsbergenie ochronie. Na mocy pozwolenia gubernatora Svalbardu z 1986 roku zabudowania Calypso-Bien są bazą główną wypraw polarnych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Obiektem badań naukowców z Lublina są 2 lodowce znajdujące się w sąsiedztwie stacji. Lodowiec Renarda i lodowiec Scotta, a także pas nizin nadmorskich. Atakowani przez broniące swych siedlisk wydrzyki udajemy się w kierunku lodowca Renarda. Jest to największy lodowiec z tej części Spitsbergenu, nazwanej ziemią Wedela Jarlsberga. Jego powierzchnia wynosi 28 km², długość 8 km, a szerokość od 2,5 do 6 km. Współcześnie jest on w stadium recesji, którą ocenia się na 20 do 50 metrów na rok. Wycofujący się lodowiec pozostawia po sobie olbrzymie ilości materiału skalnego w postaci moren. Płaska powierzchnia pozbawiona lodu to morena denna. Kamieniste wały pod stokami tworzą morenę boczną. Moreny wyznaczają dawny zasięg lodowca. Przed czołem lodowca utworzyły się rozległe pokrywy naledzi, które w okresie lata rozcinane są przez wypływającą z lodowca wodę. Naledź to nowa warstwa lodu o odmiennej budowie krystalicznej powstała przez powtórne zamarznięcie wód roztopowych. Powierzchnia lodowca podlega intensywnej ablacji,
czyli topnieniu na skutek działania słońca i ciepłego wiatru. Na jego powierzchni tworzą się wówczas liczne cieki, niosące znaczne ilości wody. Ocenia się, że w środku sezonu letniego łączny odpływ z lodowca Renarda sięga 5 m3 na sekundę. Z lodowca roztacza się interesujący widok na jego przedpole, z doskonale widoczną denną moreną pręgowaną i system ozów. Ozy lodowca Renarda mają ponad 200 metrów długości. Ich wysokość sięga kilku metrów. Mają charakterystyczny kręty przebieg. Zbudowane są z warstwowanego, dobrze obtoczonego piasku i żwiru, wypełniającego kiedyś tunele podlodowcowe. Wracamy do Calypsobien i na statek. Niepokoją nas białe lodowe kry wypełniające fiord. Nie wiemy jeszcze, że spędzimy tutaj dodatkowe ponad 1,5 doby, zamknięci w okowach lodu niczym nansenowski Fram. Pak lodowy, który uniemożliwił nam wejście do Horsundu w pierwszych dniach wyprawy, powoli przesuwa się ku północy i teraz zamknął kolejny fiord Belsund. Bezwieczna pogoda nie daje nadziei na szybką zmianę warunków lodowych. Czekamy na wiatr od wschodu, który rozerwie pole lodowe, umożliwiając dalszą podróż. Pozostaje nam cierpliwie czekać. Wypatrujemy oznak życia w tej, wydawałoby się, lodowej pustyni. Wreszcie płyniemy, kierując się na daleką północ Spitsbergenu do Magdalenenfjorden. Mijamy od zachodu długą na 80 km surową ziemię księcia Karola. Wyspa jest niezamieszkana. Jej powierzchnię pokrywają liczne lodowce spływające do otwartego Morza Grenlandzkiego. Po dalszych 3 godzinach żeglugi docieramy do celu. W tym malowniczym fiordzie prowadzą badania polscy ornitolodzy z Uniwersytetu Gdańskiego. Osiągnęliśmy prawie 80 stopień szerokości geograficznej północnej. W tej okolicy, zaledwie 6 stopni wyżej, został uwolniony z lodów dryfujący w nich od 3 lat Fram Nansena. Był sierpień 1896 roku. Dzisiaj te miejsca odwiedzane są przez luksusowe statki wycieczkowe. Nasyceni pięknymi widokami kierujemy się do Ny-Ålesund. Ny-Ålesund to najbardziej na północ położone stałe osiedle Spitsbergenu. W 1916 roku rozpoczęto tu prace związane z wydobyciem węgla.
Wybudowano linię kolejową, nabrzeże do załadunku, elektrownię, budynki mieszkalne. W 1927 roku wydobycie przekroczyło 100 000 ton. Trudne warunki geologiczne powodowały liczne wypadki. W ich następstwie w 1929 roku kopalnię zamknięto. Wydobycie wznowiono po II wojnie światowej, ale po kolejnym tragicznym wybuchu w 1962 roku, kiedy zginęło 21 osób, definitywnie zakończono wydobycie węgla. Władze norweskie zdecydowały, że będzie tu Międzynarodowe Centrum Badań Środowiskowych. Obecnie znajdują się tu stacje naukowe Norwegii i wielu innych krajów, w tym tak odległych jak Japonia, Korea czy Chiny. Ny-Ålesund zapisał się także w historii badań polarnych. Stąd 9 maja 1925 roku startował Richard Byrd, który samolotem dotarł do bieguna północnego. Pomnik Amundsena upamiętnia jego lot sterowcem Norge, którym przeleciał nad biegunem północnym. Było to w maju 1926 roku. Celem naszej wycieczki jest lodowiec Bregera, widoczny w oddali. Jest to lodowiec dolinny, aktualnie w stadium recesji. Szacuje się, że w okresie ostatnich 75 lat stracił on 30% swojej masy. Pokonujemy obszerne przedpole, wspinamy się na wały moren, które wyznaczają etapy postoju lodowca. Materiał skalny, który deponowany jest później w postaci moren, pochodzi z gór otaczających lodowiec oraz z procesów niszczenia skalnego podłoża, po którym on się powoli przesuwa. W okresie krótkiego lata, nawet w tym kamienistym świecie, zakwitają kolorowe kwiaty. Lodowce odwadniane są nie tylko przez wody płynące po powierzchni, ale przede wszystkim przez wody wewnątrzlodowcowe i podlodowcowe. Na skraju pola lodowego obserwujemy głęboki ponor, który przejmuje wody z powierzchni lodowca i prowadzi je do rozległej rozpadliny. W samym środku pola lodowego funkcjonują olbrzymie studnie powstałe w wyniku działania wód lodowcowych. Zaglądając do takiej studni, choć jest to bardzo niebezpieczne i możliwe tylko z odpowiednią asekuracją, widzimy, jak wielkie ilości wody i z jaką siłą drenują wnętrze lodowca. Woda, płynąc kanałami wewnątrz lodowca, tworzy w nim systemy korytarzy i lodowych jaskiń. Wody z całego basenu lodowca Bregera odprowadzane są w postaci rzeki lodowcowej, na której Norwegowie zbudowali stację pomiarową. W 2000 roku korzystali z niej pracownicy naukowi Uniwersytetu Śląskiego, prowadzący badania denudacji chemicznej tego obszaru. Ny-Ålesund, położone nad wielkim Kongsfjordem, otoczone jest licznymi lodowcami. Największe z nich osiągają ponad 100 km² powierzchni. Społeczność Ny-Ålesund tworzy zaledwie 150 stałych mieszkańców. Miasteczko funkcjonuje jako zamknięty, ekologicznie czysty system, a mieszkańcy mają do dyspozycji wszystkie zdobycze współczesnej cywilizacji, łącznie z basenem i salą gimnastyczną. Przy domach parkują skutery śnieżne. Nie widać samochodów, nie licząc ciężarówek obsługujących obserwatorium geodezyjne światowego systemu GPS.
Jednak w okresie zimy niezastąpionym środkiem lokomocji są psie zaprzęgi. To dla nich właśnie przygotowuje się suszone mięso fok. Po południu nasz statek odbija od nabrzeża w Ny-Ålesund. Z uwagi na płytkość północnej części cieśniny Forland musimy ponownie opłynąć ziemię księcia Karola i wpłynąć do cieśniny od jej południowej strony. To jedyna droga prowadząca do stacji polarnej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Usytuowana jest ona w północnej części nadmorskiej niziny Kafeira nad cieśniną Forland, u podstaw moręczołowych lodowca Avatsmarka. Cieśnina Forland o średniej szerokości 20 km i długości ponad 80 oddziela Kafeirę od ziemi księcia Karola. Głębokość cieśniny w jej północnej części spada do zaledwie 1–2 metrów. Także duże jednostki płynące wzdłuż zachodnich wybrzeży Spitsbergenu muszą ją omijać. Pierwsze badania w rejonie Kafeiry zapoczątkowane zostały już w 1938 roku z inicjatywy profesora Bolesława Dobrowolskiego, a w 1960 roku pionierskie badania geomorfologiczne prowadził tutaj profesor Mieczysław Klimaszewski z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Toruńska stacja działa tylko w okresie letnim. Posiada niezbędne zaplecze techniczne, agregat prądotwórczy, łodzie motorowe, skutery. Jednocześnie może w niej mieszkać 9 osób. Atrakcją jest sauna zbudowana z drewna dryftowego. Stacja położona jest poza granicami rezerwatów i parków. Daje to dużą swobodę w prowadzeniu badań. W najbliższym otoczeniu bazy znajdują się 2 wielkie lodowce typu spitsbergeńskiego wpływające do zatok morskich oraz 6 lodowców dolinnych typu alpejskiego. Łączna ich powierzchnia wynosi 255 km². Największy z nich, lodowiec Avatsmarka, ma 75 km². Jego czoło ma postać kilkunastometrowego klifu, systematycznie niszczonego przez wody Zatoki Morskiej. Szerokie szczeliny świadczą o intensywnym ruchu mas lodu. Nagłe załamanie się pogody nie jest niczym zaskakującym. Niskie deszczowe chmury mogą ograniczyć widoczność do zaledwie kilku metrów, co stanowi duże zagrożenie i uniemożliwia bezpieczne poruszanie się w labiryncie szczelin. W okresie ostatnich 100 lat czoło lodowca Avatsmarka cofnęło się około 2,5 km. Główną przyczyną tej recesji są zmiany klimatyczne. Kafeira, czyli nizina kawowa, to system teras morskich powstałych w wyniku izostatycznego podniesienia lądu. Do dzisiaj znajdujemy tu muszle morskie, a jej grunt jest silnie zasolony. Na powierzchni podniesionych teras wykształciły się grunty strukturalne. Późniejsze zlodowacenie pozostawiło na powierzchni niziny cały inwentarz form i osadów glacjalnych i fluwioglacjalnych, m.in. stożki napływowe. Z uwagi na tę różnorodność Kafeira jest doskonałym poligonem doświadczalnym. Jej rzeźba pozostaje w stałym związku z działalnością lodowca Waldemara, do którego zmierzamy.
Na skraju lodowca stoi niewielki prowizoryczny domek, przystosowany dla 2 osób. Pełni on jednocześnie rolę magazynu sprzętu i zaplecza socjalnego dla prowadzących badania na lodowcu. Lodowiec Waldemara jest niewielkim lodowcem dolinnym typu alpejskiego o powierzchni 2,7 km². Od 1995 roku prowadzone są tutaj szczegółowe badania bilansu jego masy. Przed płaskim czołem lodowca występują naledzia zbudowane z dużych, sięgających 15 cm kryształów lodu. Badania w rejonie Cafieiry nie ograniczają się tylko do lodowców, obejmują także pomiary klimatyczne, prace gleboznawcze i biologiczne. Opuszczamy już gościnną bazę Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie i powrót na statek. Z Cafieiry udajemy się do rosyjskiego górniczego osiedla Barentsburg, a następnie ponowimy próbę dotarcia do polskiej bazy polarnej w Horsundzie. Mimo że Svalbard nie miał nigdy ludności tubylczej, jest on eksploatowany przez północnych Europejczyków od 400 lat. Najważniejszym bogactwem naturalnym jest węgiel, wydobywany tu od początków XX wieku przez firmy różnych krajów, w tym Rosji. W latach 80. XX wieku kopalnie Barentsburga zatrudniały prawie 2000 górników. Obecnie ta liczba jest o połowę mniejsza. Barentsburg jest więc typowym socjalistycznym zakładowym osiedlem z blokami mieszkalnymi i całą osiedlową infrastrukturą, kinem, sklepami, stołówką, a nawet prawosławną cerkwią. W miejscowym muzeum zgromadzono najbogatsze zbiory historyczne i przyrodnicze dotyczące Svalbardu. Są tu także pamiątki obrazujące rosyjską obecność na Spitsbergenie. Pierwszymi byli rosyjscy traperzy, którzy zimowali na Svalbardzie już w 1720 roku. Po muzeum oprowadza nas profesor Starkow. Это вот, значит, морского животного, это реконструктивные виды. Вот это вот все остатки этих обитателей, которые здесь жили. Specjalna ekspozycja poświęcona jest górnictwu węgla. Ostatnim celem naszej podróży jest polska stacja polarna w Horsundzie, na południu Spitsbergenu. Z Isfjorden wypływamy na Morze Grenlandzkie. Znowu na naszej drodze pojawia się gęstniejący pak lodowy. Jesteśmy jednak zdeterminowani. Nasz statek wiezie zaopatrzenie żywnościowe dla ekipy stacji na następne pół roku długiej nocy polarnej, a także materiały budowlane do rozbudowy stacji. Kiedy powoli tracimy nadzieję na pokonanie piętrzących się zwałów lodu, niespodziewanej pomocy udziela nam lodołamacz norweskiej służby brzegowej, torując nam drogę aż do fiordu Horsu. Tu byśmy mogli utknąć, tak to wyglądało. Czyste wody fiordu poprawiają nam humory. Nasz statek zakotwiczył na środku Zatoki Białego Niedźwiedzia. Załoga i pracownicy bazy polarnej przystępują do rozładunku. Muszą się spieszyć. Komunikaty meteorologiczne zapowiadają rychłe zalodzenie całego fiordu. Na szczęście mamy dzień polarny, więc słońce świeci także po północy.
Stacja polarna Polskiej Akademii Nauk w Horsundzie została założona w 1957 roku. Od 1978 pracuje już w cyklu całorocznym i zapewnia komfortowe warunki pracy dla blisko 40 osób. Działa tu 6 laboratoriów, własna elektrownia i oczyszczalnia ścieków. Łączność ze światem zapewniają systemy satelitarne. Otoczenie Horsundu uznane zostało za jedno z najlepszych w Arktyce miejsc do prowadzenia badań biologicznych i geofizycznych. Realizowany jest tutaj szeroki program badań środowiskowych, od zagadnień klimatycznych przez badania magnetyczne, sejsmiczne, badania jonosfery i promieniowania słonecznego do badań meteorologicznych i glacjologicznych. W pobliżu bazy zlokalizowanych jest 29 lodowców różnego typu. Najlepiej zbadanym jest lodowiec Hansa, mający 16 km długości i ponad 58 km² powierzchni. Bierze on początek na wysokości 500 metrów nad poziomem morza i uchodzi do fiordu Horsund w postaci wysokiego klifu. W lodowcu Hansa występują rozwinięte formy kriokrasowe w postaci jaskiń oraz studni lodowcowych. Niektóre z nich przekraczają 140 metrów głębokości. Góry otaczające fiord zbudowane są głównie z marmurów, wapieni i dolomitów, a duże ilości wody sprzyjają rozwojowi zjawisk krasowych. Kończy się rozładunek naszego statku i kończy się nasze spotkanie z Arktyką. Pamiętajmy jednak, że wszelkie zmiany zachodzące dzisiaj w środowisku arktycznym są zapowiedzią tego, co będzie się działo w niedalekiej przyszłości w niższych szerokościach geograficznych naszej planety. Dlatego też konieczne jest ich wcześniejsze poznanie, aby możliwym było podjęcie działań łagodzących skutki tych zmian.